Siemanko, witam was serdecznie po krótkiej przerwie na kanale. Kilka rzeczy się nałożyło na siebie, m.in. święta, wybory, ciepło się zrobiło, starzy kumple się odezwali, tego typu rzeczy bęc. Krótko mówiąc, działo się. Ale nie o tym jest ten film. Otóż przychodzę do was z krótkim ogłoszeniem. Mianowicie startujemy z długo wyczekiwanym przez was serwerem Discord. Zaczęliście coraz częściej pytać o ten serwer, ale powiem wam szczerze, na początku nie chciało mi się zakładać serwera dla 3 osób, z czego jedną osobą byłbym ja. Trochę czasu minęło, z 3 osób zrobiło się 5 osób, więc chcąc nie chcąc musiałem sprostać waszym oczekiwaniom, dlatego w tym momencie chciałbym wam zaprezentować moje dziecko. Nie no, piękny jest. Mamy 2 kanały tekstowe, 1 głosowy. Myślę, że na początek nam wystarczy. Na pewno nam to pomoże w komunikacji. Nie oszukujmy się, czat w grze jest mało praktyczny, niewygodny, nie można wyszukać wiadomości, problemy z przewijaniem długo by wymieniać. A na Discordzie zupełnie inna bajka. Sam serwer, jak widzicie, cechuje prostota, minimalizm, aby w tym świecie pełnym bodźców znaleźć chwilę kojenia. Jeśli komuś w grze nie odpisałem, to nie bierzcie tego do siebie. Po prostu mam tak, że odczytam z myślą odpisania później, bo na przykład temat jest bardziej złożony, żeby odpisać tak od ręki. No i potem te wiadomości w gąszczu innych osób gdzieś tam giną na zawsze. A tak na Discordzie mamy 2 kanały, tu się nic nie zgubi. Poza tym tutaj nie będę tylko ja. Zawsze może znaleźć się ktoś inny, kto wam doradzi, a jeśli znajdzie się tam ktoś ogarnięty, to dostanie jakąś rolę, żebyście wiedzieli, że takiej osoby warto słuchać. Nie no, oczywiście żartuję z tym serwerem. A jeśli uwierzyłeś, że z 2 kanałami bym do was wyszedł, to przemyśl swoje zachowanie. Naprawdę, w tym momencie zawiodłem się na tobie. Anyway, serwer prezentuje się zgoła inaczej, teraz zrobię wam krótkie wprowadzenie dla tych mniej ogarniętych. A jeśli ktoś się zastanawia, czy warto korzystać z Discorda, to uważam, że warto, a nawet jeśli nie z tego serwera, to jest to ciekawa i bardzo pomocna aplikacja. Oczywiście śledzi was tak samo jak każda inna aplikacja, ale w 2024 chyba nikt się nie łudzi, że cokolwiek jest prywatnego. Krok pierwszy, klikacie sobie w link z zaproszeniem, który jest w opisie lub przypiętym komentarzu, akceptujecie zaproszenie, przenosi was do aplikacji, i powinno wam się pokazać coś takiego. Czasem musicie zaznaczyć, że jesteście człowiekiem, czasem nie. Klikacie dołącz, jak widzicie łapka wam macha, musicie wykonać kilka dodatkowych kroków. Klikacie zakończ, aby przejść dalej zaznaczacie, że przeczytaliście regulamin i wyrażacie zgodę. Jeśli ją oczywiście wyrażacie, teraz możecie przeczytać wewnętrzny regulamin i jeśli go akceptujecie, klikacie akceptuję i w tym momencie bot powinien wam przyznać podstawową rolę, która pozwoli wam na korzystanie z serwera. Czasem bywa tak, że bot może wam nie przyznać tej roli, wtedy prawdopodobnie bot ma jakąś zwiechę, jest offline. W takiej sytuacji spróbujcie ponownie po jakimś czasie i powinno wszystko działać. Po otrzymaniu rangi macie dostęp do serwera. Najważniejsze rzeczy to tak, macie datę i godzinę w UTC, czyli coś przydatnego dla nas, graczy koda. Niżej mamy kolejne ważne rzeczy, mianowicie rangi, role do wyboru. Klikacie co was interesuje. Po wybraniu dostaniecie rolę oraz dostęp do kanału tematycznego, który wybraliście. Dlatego kanał Role do wyboru polecam odwiedzić na samym początku. Niżej macie rolę za poziom, w skrócie im więcej będziecie pisali, tym większe uprawnienia będziecie dostawali na serwerze z upływem czasu. Więc udzielać i jeszcze raz udzielać. Czujcie się swobodnie, swój aktualny poziom możecie sprawdzić na kanale komendy wpisując /rank. Listę komend możecie zobaczyć na górze kanału, rozwinьcie sobie to klikając na nagłówek. Większość kanałów ma taki opis, więc to również polecam posprawdzać, jeśli coś kogoś interesuje. Jakby były jakieś problemy z funkcjonowaniem serwera, to możecie to zgłosić na kanale Zgłoś problem, klikacie Create Ticket i na nowo powstałym kanale opisujecie problem. A jeśli macie jakąś sugestię dotyczącą serwera, na przykład nowy kanał, to macie tutaj kanał z sugestiami. Jeśli taka sugestia zdobędzie sporo pozytywnych reakcji, to ja ją rozważę. Reszta kanałów mniej istotna, ogólnie są takie do zapoznania się, są dla was, piszcie na nich śmiało, a wracając jeszcze do chociażby kategorii Call of Dragons,
to macie tutaj kanał z patch notesami, z code giftami, a co do forów, czyli tych kanałów z dymkami rozmów, to póki co są otwarte dla wszystkich, więc na tych kanałach również możecie pisać, tylko starajcie się jakoś nie trollować z robieniem bezsensownych postów. Dajcie odpowiedni tag, dajcie odpowiedni tytuł. Na przykład, jeśli coś dotyczy bohatera, to dajcie jego dokładną nazwę, żeby inni mogli dany temat łatwo znaleźć i wam pomóc. Ja mam tutaj swój tag zrobiony, więc jeśli ktoś chciałby szukać tylko moich tematów, to wystarczy zaznaczyć odpowiedni tag przy wyszukiwaniu i Discord wam sfiltruje tylko moje posty. A zwykłe kanały tekstowe, czyli te z taką kratką, nie są tak restrykcyjne. Lekki spamik jest dozwolony na ten moment, tylko piszcie rzeczy z głową. Pamiętajcie, że to otwarty Discord społeczności dla każdego. Każdy może wejść, każdy może zobaczyć waszą wiadomość na kanałach. Oczywiście można pożartować, ale z wyczuciem. Piszcie w taki sposób, żeby nie narobić sobie czy to problemów prawnych, czy chociażby, żeby nie dostać bana na serwerze. Jeśli ktoś myśli, że takie tłumaczenie krok po kroku funkcji Discorda to overkill, to uwierzcie, że nie. Nie będę wymieniał ników, ale nadal 2 osoby, które dostały się tu wcześniej, nie potrafiły sobie wybrać roli Call of Dragons. Wejdź na kanał Role do wyboru i kliknij ikonkę smoka na dole. Bez odbioru. Może poruszę jeszcze jakieś kwestie bezpieczeństwa. Oczywiście żadnych haseł ani swoich danych, zdjęć dowodów nie wysyłajcie nikomu. Ja was nigdy o takie rzeczy nie będę prosił, ani nikt z moderacji. Myślę, że nie musiałem tego mówić, ale lepiej dmuchać na zimne w razie W, jakby ktoś się pod kogoś podszywał. Nic nie pobierajcie od obcych, ani tym bardziej nie instalujcie programów, gier, bo na przykład jakiś deweloper was znalazł i szuka osób do testowania swojej gry i musicie ją pobrać i zainstalować, a w zamian dostaniecie 10 dolców za 5 minut grania. Żadnych kodów QR nie skanujcie. Wcześniej wspomniałem, żebyście nie pobierali nic od obcych. Muszę się poprawić, bo nie pobierajcie również od waszych znajomych, ani tym bardziej nic nie instalujcie, jeśli nie macie pewności, że to oni. Wiecie, równie dobrze ich konta mogły zostać zhakowane i od takiego zhakowanego konta waszego znajomego mogliście dostać jakąś podejrzaną wiadomość, żeby przesłać bliczka. Nie dajcie się również nabrać, że ktoś wam da coś za darmo albo za pół ceny, jakieś Discordy Nitro. Nie dajcie się również nabrać, że ktoś ma wasze dane, wasze zdjęcia i że musicie wejść, zweryfikować się, aby je usunąć. Na Discordzie można również ukrywać linki pod inną nazwą, na przykład tutaj ten link nie przeniesie nas na Steam i nie dostaniemy 420 zł za darmo, a przeniesie nas na inną stronę. Po kliknięciu w jakiś link Discord z reguły pokazuje nam prawdziwy link, więc warto to sprawdzać. Możecie również najechać myszką, też wam powinno pokazać. Ewentualnie możecie nawet sprawdzić, co się znajduje na takiej stronie bez wchodzenia na nią. Wystarczy wejść na stronę URL scan.io i wkleić tam link, który dostaliście, aby zobaczyć, co jest po drugiej stronie bez wchodzenia na nią. Tutaj z boku będziecie mieli screena z tym, co się na niej znajduje. Drugą popularną stroną jest virustotal.com. Wariacie, działa podobnie. Wklejacie link i czekacie na wynik. Sam wkleję taki link z innego Discorda i wam pokażę, że ta strona nie pokazuje tylko i wyłącznie zielonych ptaszków dookoła. Jak widzicie, coś z nią jest nie tak. Mówiąc krótko, służy do wyłudzania waszych haseł i loginów. Nie logujcie się na jakichś lewych stronach. Dobra, panel o podstawach cyberbezpieczeństwa za nami. Wszystkie ważniejsze rzeczy odnośnie samego serwera powiedziałem. No to do zobaczenia na Discordzie i w kolejnych filmach. Elo!